Idziemy teraz do SM, czyli do galerii handlowej. Grzecznie wytłumaczyłem Emi, że jej piekarnia to nie moje smaki. Typowe filipińskie domowe nagłośnienie tam było. Nawet Emi ma taką kolumnę. Oh, any book here? Or... No. Because otherwise you could not sleep overnight. I'm not sleeping anyway. But I do sleep. Emi mówi, że musi siku. Ale to chyba jest zbędna informacja. Pay PR. Napadal bayad ng PR. Szukamy toalety. Się zapuściliśmy w sklepie obuwniczym, ale tu mają obuwie z drugiej ręki. What do you call this? Ukaj Ukaj? A, więc to jest filipiński lumpex. PR? To chyba. PR na PR na PR. Hindi lang. Sabay. Wszystkie to są używki, ale powiem wam, że w całkiem niezłym stanie. Ciekawe, jak to cenowo wygląda. Proszę, mamy Nike nawet. Ciekawe, czy to są oryginały, czy podróbki. Kolejne Nike. Niektóre buty są troszeczkę nadgryzione przez ząb czasu. Wyglądają całkiem zacnie. Ciekawy jestem, skąd biorą asortyment. Bo na przykład w Polsce to wiem, że nawet okrada się takie, znaczy nie okrada, ale z wystawek. Na przykład w Niemczech, a może i nie. Mogę gadać o tym. Ale zawsze mnie to właśnie ciekawi, skąd oni biorą cały ten asortyment. O, jest jeden. If toilets are awful, I will refuse to use it, and my bladder will be in pain, suffer, and trust me, I will not use toilet till I will not find a clean one. And the best toilet, it is a toilet at home. It's my kingdom. It is. In my toilet, I can think about my existence. Yeah, meaning of life. Simon Paliko. You say to yourself, What? Why? Why? I am not. No, I did not say that. no, I said pee. Ah, I thought you said pee. No, I said pee. Oh, now I'm gonna.
tam, Teresko, znalazłaś? Puszle, kamienie i liście. Cóż będziemy robić? Mamo, może pomożesz Teresie? Co, która ma zapomnieć? Jeszcze jest tu. Dalej. Kochanie, o, i teraz to jest na pewno Co znalazłaś? Pokażesz? albo do muszelki podobnie. Nie, to będzie mój ząb zapasowy. I uśmiech? Moja jedynka. Czekaj, tak. Teresa. O, chyba jedynkę zgubiłam. A woda jest taka przezroczysta. Gdzie to Tereska się schowała? A kuku? Mi uciekła. No, fajnie, się zgubiłem. Lepiej się nie będę oddalać. Naprawdę, gdzieś mi uciekła. Po prostu mnie nie zauważyła. Znaczy nie da się mnie nie zauważyć, ale żeby zgubić, to trzeba mieć mistrza. Ah, there you are. I thought that you lost me. Oh no. Should I leave you here? Where you left me actually. Więc wam przy okazji pokażę ceny. Tutaj już są rozporcjonowane części kurczaka. Są one sprzedawane w ten oto sposób. Emi nie może otworzyć worka. Ja też tego nie lubię. Zdarza się wam, że dostajecie nowy worek foliowy i nie możecie go otworzyć? Mi się to zdarza nagminnie. Jak widać, Emi też ma z tym problem. O! Is it? Yeah, here you are. Oh my god. Simple as that. Trzeba mieć lifehacki. Emi będzie wybierać sobie części kurczaka, które ją interesuje. Fajna sprawa. Jest to podpisane jako baza na zupę. 140 filipińskich pesos za kilogram. How much? How many kilograms and how much for it? You will pay? 462 pesos. 360. 400. 400. 462 pesos. I need shampoo because I don't have any. Pilnuję swoje rzeczy, nie wiem, a mi po coś poszła. Cheese whiz. What is cheese whiz? It's cheese. Can I see it? This is not even a cheese. What is it? It's cheese. It's not cheese. Cheese whiz. So what do you call it? Fake cheese. Oh my. No, I'm not mocking, I'm just telling the truth. Cheese whiz is not a cheese.
Mi szuka jakiegoś makaronu. Proszę. Macaroni salad, so we should go ahead and buy this. To jest makaron do sweet macaroni salad, czyli do słodkiej makaronowej sałatki. Ona się składa oczywiście z różnych owoców. Bomba kaloryczna. Coś podobnego jakbym jadł makaron z twarogiem, tylko że 10 razy słodsze. My favorite noodles. Podstawa dnia, zupki chińskie. Która jest... Ojej, careful! It's just quite heavy. Just pushing a trolley proper way. No, it's easy. Proszę bardzo, mamy półkę z serami i problem jest taki, że ser na Filipinach nie jest produktem pierwszej potrzeby, tak zwany essential, więc generalnie ser tutaj często nie ma nic wspólnego z serem i wybór jest dosyć słaby, ale i tu też jest ser. O, jest coś europejskiego, bo widzę Arle. Tak, tu już są zagraniczne sery, ale i tak Montery, gdzie... Wow. A, Jakut. Yeah, okay. Take it. I don't mind. A, wracając do serów, o. Są też sery takie europejskie, ale i tak one dupy nie urywają. O, można i też masło kupić. Lurpak. Tak wyglądają ceny. What is it? Made from, oh, it's cow's milk? Oh. Emmy. Here you've got yogurts. Here's... This is... You mean buttermilk? No, this is yogurt. Yogurt. This is made in Bukit Home, and this is good. Which way... What it has? It's mango flavor, and this one is just Ah, plain yogurt. mango. I can give it. I really like this. Yeah, you can take it for yourself. I'd like you to give it a try. It's real good. I am not a fan of mango flavored yogurt. Także jeśli jesteście Europejczykami i myślicie o przeprowadzce na Filipiny, pomyślcie, Emi ma popsuty wózek, ale odciążyłem ją trochę, bo wziąłem dosyć ciężki plecak. W każdym razie, jeśli jesteście Europejczykami i myślicie o przeprowadzce na Filipiny, Hold on. pomyślcie o zmianie nawyków żywieniowych, ponieważ produkty europejskie są głównie w delikatesach. Jakość jest, znaczy wybór jest dosyć mały, a i jakość tych produktów też jest średnia. No, Emi, myśląc o serze, miała na myśli Cheese Whiz i to jej przypomina dzieciństwo. No, ja jej tego nie bronię, aczkolwiek no, z serem nie ma to nic wspólnego. Wcale się nie dziwię, bo sery z zachodu chyba cenowo są nieco droższe, także przestawcie się na ryż, na makaron, na
ich kuchnię. Chociaż tak myślę, że na dłuższą metę mi szuka chyba nowego wózka, ponieważ ten no jest dosyć uszkodzony, co mamy. W każdym razie, jeżeli myślicie o przeprowadzce na Filipiny, radzę Wam zmienić nawyki żywieniowe, ponieważ produkty europejskie oczywiście są dostępne, chociaż wybór jest mały. Mam na myśli głównie nabiał, chleb. Wybór jest mały. Chleb. Ciężko o taki chleb jak gdyby biały, taki normalny. Większość chlebów jest raczej pieczony na modłę maślaną. Wybór nabiału jest dosyć skromny. Nawet jak jest on raczej takiej gorszej jakości. Nie ma za dużego wyboru i jakość jest gorsza. A szkoda. Więc Emi wybrała, nie wiem co to jest. Jest napisane, że to jest Eden, czyli Eden. I gdziekolwiek bym nie spojrzał, tam nie jest napisane co to jest. Jak to Daniel? Nie wiesz co to jest? To jest Eden. Macie skład. I wartość odżywcza. Przepis na filipińskie spaghetti. Data ważności. Dosyć długa. 1 kwietnia 2025. Data prawidłowo zapisana tak po europejsku, po brytyjsku. Bo tutaj głównie po amerykańsku datę się zapisuje. Zaczynając od miesiąca, dnia, a potem roku, co jest głupie. Tak samo Filipińczycy nie stosują się do czasu militarnego, czyli 24-godzinnego. Jeżeli mówię mi, że jest godzina powiedzmy 17, patrząc na mój zegarek w telefonie, ona nie ma pojęcia, która jest godzina, nie wie, że to jest 5 popołudnie, muszę mówić 5 p.m. Nawet nie wiem, czy Amerykanów uczą jak czyta się czas po angielsku, ale jak na przykład ja mi powiem, że jest 5:30, ona nie wie, która jest godzina nadal. Muszę mówić 5:30 p.m. albo 5:15. Już nie wiem, która to jest godzina. No jest jak jest. Takie różnice kulturowe. Mój angielski też jest kulawy, więc nie to, że ją pouczam, tylko że na Filipinach stosuje się amerykański wariant języka angielskiego, a ja się uczyłem tejże brytyjskiej odmiany angielskiego. I są różnice. Na przykład w Wielkiej Brytanii na telefon komórkowy mówi się mobile phone, a tutaj cell phone już po amerykańsku. Tak samo tutaj na windę mówi się elevator, gdzie w Wielkiej Brytanii to jest lift. Rubbish to tutaj jest trash. Rubbish bin albo bin to jest śmietnik, to oni mówią trash can. Wózek na przykład, to u nich to jest shopping cart, a dla nas to jest trolley. I czasami takie oczywiście różnice językowe, jak rozmawiam z nimi, to czasem wpadają. To ma swoje smaczki, uroki. Jestem po prostu w związku z obcokrajowcem. Proszę. Typowa filipińska obsługa przy kasie. Trwa ona wieczność. Tutaj
jest boy, pracownik, źle się wyraziłem, pracownik, który pakuje wszystko do nowego wózka. A może właśnie tak powinno być? Próbuję wyjść. Ale nie ma czas. Dapat mau galing ng buo